tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Czechowicz, twórca MCI Capital, z którym porozmawiamy m.in. o inwestowaniu w spółki technologiczne i o tym, czy fajnie jest mieć fundusz na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zapraszam. Cześć Tomku. Cześć. Zanim porozmawiamy o Private Equity, chciałbym zahaczyć o kilkanaście ostatnich tygodni w Twoim życiu. Wspinaczka na 6000 metrów w Himalajach, 50-kilometrowy ultramaraton w Alpach, życiówka w połówce Ironmana w Poznaniu, maraton wokół Mont Blanc. Sporo tego. Czy ty masz jeszcze w ogóle czas na inwestowanie? MCI ma bardzo dobry zespół i, że tak powiem, rzeczywiście ostatni rok mamy rekordowy. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, zrobiliśmy blisko 4 inwestycje. Natomiast mi sport i jakby taka aktywność towarzyszy od zawsze. To znaczy 40 lat pracy zawodowej i jakby dla mnie zawsze jakby to było takie dobre narzędzie na łapanie takiego life balance. Jako anegdotę powiem, że miałem dobry plan sportowy w 2001 roku i to był ten najtrudniejszy rok dla funduszy technologicznych, bo pękła bańka internetowa i z 20 funduszy technologicznych MCI zostało jedynym funduszem na rynku, nie? I myślę, że to, co nas uratowało, to właśnie był ten mój plan sportowy, nie? Że człowiek jakby, no tak, po prostu człowiek jakby robił aktywny sport w niedzielę, czy tam w weekendy i dużo się spinałem, ale też oczywiście biegałem i tak dalej. I po prostu wracałem z taką czystą głową. A podejmowanie dobrych decyzji, czy właściwych decyzji w private equity, no, według mnie jest, czy w ogóle w biznesie inwestycyjnym jest kluczowe. Nie? Czyli życie sportowe sposobem na higienę inwestycyjną. Tak. I jeszcze oczywiście historycznie to się tego nauczyłem jeszcze w JTT, no bo jako tam 22-latek miałem ten potężny stres zarządzania firmą, gdzie było 500 osób w chaosie gospodarczym wczesnych lat 90., gdzie interest rate, znaczy odsetki kosztowały 60% rocznie, dolar wariował po prostu w stosunku do złotówki, przepisy się zmieniały co kwartał, więc naprawdę to był i w ogóle kadry zarządzającej nie było, więc to był totalny chaos, nie? A ja też nie miałem doświadczenia, więc ten sport bardzo pomagał mi w takim jakby łapaniu balansu i dystansu do rzeczywistości. No i to jakby uważam, że również szczególnie w biznesie inwestycyjnym jest bardzo ważne. No właśnie, teraz tego doświadczenia już trochę masz, dokładnie 25 lat doświadczenia, 25 lat budowania MCI. Gdybyś miał porównać ten rynek inwestycyjny, mam na myśli i rynek venture capital i private equity te 25 lat temu do tego, co jest dzisiaj, co w największym stopniu się zmieniło, co cię zaskoczyło? Przy 25 lat temu rynek venture capital w ogóle powstał praktycznie w Europie, to znaczy MCI powstawało 98-99, to był ten moment, kiedy powstawały pierwsze fundusze venture capital w Europie. Tam niektóre mają trochę więcej lat, nie? Ale to generalnie ten mainstream w tej chwili europejski, no to są fundusze, które powstawały wtedy około 2000 roku. Mangrove, to inwestor, który zrobił Skype'a, Index Ventures, to no, praktycznie ta elita europejska to są fundusze, które w tamtym okresie czasu powstały. Tak? Private equity oczywiście ma tą dłuższą historię, pewnie około 10-15 lat dłuższą w Europie niż private equity. Także w Polsce... Niż venture capital. Niż venture capital. W Polsce praktycznie wtedy nie istniał venture capital. Ludzie się trochę stukali w głowę, jak myśmy mówili, że będziemy robili inwestycje w spółki technologiczne, w tym venture capital, czyli to takie early stage'owe czy startupowe. Część funduszy private equity wtedy też robiła greenfieldy, czyli takie inwestycje jakby od zera. Potem się z tego powycofywała, bo zrozumiała, że to jest jakby inny rodzaj ryzyka. Także ten rynek startował 25 lat temu. No, ten start był dosyć gwałtowny, bo z zera się zrobiło 20 funduszy, potem to wszystko wróciło do jednego i myśmy tak przez 2, 3, 4 lata byli jedynym funduszem VC na rynku polskim. To super był w ogóle SoftBank, bo on wszedł do Polski wtedy po raz pierwszy, chyba jedyny. Nie, po raz pierwszy, bo w sumie zainwestował po raz drugi w Polsce w Jobuwie kilka lat temu. No i wynajęli 700 metrów powierzchni w Mariocie i po 3 miesiącach już ich nie było. Powierzchnia została, bo powierzchnia była na 1,5 roku, nie wiem. Tak jako ciekawostki, nie? Także to powstało rynek venture capital. Jeżeli chodzi o private equity, to było 5 funduszy, 4-5 funduszy, z czego powiedzmy do dzisiaj pewnie dalej działa
połowa z tego, tak, część z tych dużych funduszy private equity znikła. One wtedy były mniejsze, one miały około 100 milionów euro, czy tam 150 milionów euro, może 200 milionów euro jakby kapitalizacja, ale to był ten mid-market wtedy, nie? To jakby ten mid-market się przesunął w kierunku teraz, myślę, bliżej pół miliarda euro jakby wielkości funduszu. Słabo rozwinięty był rynek lower mid-market, nie istniał leverage finance czy leverage buyout jako taki, tak? Był bardzo słaby rynek exitowy. Znaczy exit był wyzwaniem wtedy, tak? Znaczy jakby te opcje exitowe, giełda startowała, rozwijała się, pierwsze IPO-sy się pojawiały, tak? To jeszcze nie były IPO-sy jakby sponsorowane przez private equity. Na zakupach było dużo transakcji prywatyzacyjnych, to znaczy fundusze private equity robiły deale prywatyzacyjne. MCI nie zrobiło nigdy dealu prywatyzacyjnego jako MCI, ale jakby jeszcze przed MCI-em to ja zrobiłem taką jedną transakcję prywatyzacyjną, to kompletnie jest inna zabawa. Pamiętam, dostaliśmy pismo od Solidarności, że nie zgadzamy się tutaj na restrukturyzację. To nie polecam tych przyjemności. No to czasy się zmieniły. Tak, no więc to jakby, że tak powiem, tak to wyglądało. No i od tego czasu można powiedzieć, że dzisiaj mamy w pełni funkcjonujący rynek private equity. Może nie jest at scale, znaczy nie ma tej skali, co w Niemczech, czy w krajach skandynawskich, czy we Francji, czy Wielkiej Brytanii, natomiast no jakby wszystkie komponenty tego rynku są. Jest leverage finance, jest NAV finance nawet dla funduszy private equity, są wszystkie zbudowane kanały exitowe od strategów globalnych, strategów lokalnych, rynek IPO, recapy private equity, recapy dłużne, wykupy menadżerskie, jakby te wszystkie jakby elementy funkcjonują. W zasadzie no, jest jakby bardziej kwestia skalowania tego, tak? I również no, venture capital pewnie jakby jednym z przyczyn, dlaczego myśmy tych przyczyn było więcej, wycofali się między innymi było to, że powstało bardzo dużo funduszy venture capital, uważaliśmy, że nawet jest ich relatywnie za dużo jak na głębokość tego rynku, więc też jakby ten rynek venture capital jest w miarę dobrze zdewelopowany. To nie jest rynek w skali Izraela, czy Wielkiej Brytanii, czy w Silicon Valley, no ale to też ciężko oczekiwać, żeby taki rynek akurat w Polsce, czy w regionie CE powstał. A dlaczego wy od początku byliście sfokusowani na inwestycjach technologicznych? Czy to było w większym stopniu pokłosie twoich zainteresowań, czy takie mocne przeczucie, że warto akurat na tym sektorze się skupić, no bo tam będą największe wzrosty długoterminowo? To była moja wizja z JTT, bo jakby momentami największy producent komputerów, drugi największy, myśmy tak się ścigali z Optimusem i było tak, że jakby składając te komputery, produkując te komputery, jakby było widać, że wartość i marża nie jest tam, że wartość i marża zaczyna być w software'ze, znaczy najpierw w usługach informatycznych, ale w software'ze i w internecie, w digitalizacji, tak? Natomiast drugi problem, wtedy już przyszły do nas pierwsze projekty internetowe z propozycjami, żebyśmy my jako jakby taki większy holding, większy gracz zainwestowali, no to jakby tam ciężko było zrozumieć ryzyko i model biznesowy wtedy, nie? I wydawało się, że właśnie taki fundusz to jest narzędzie, które najefektywniej pozwala jakby łapać wartość, nie? Bo z jednej strony nie mając wiedzy, pewności co do stabilności tych modeli biznesowych, no możemy jakby obstawiać różne jakby segmenty, różne modele biznesowe, a z drugiej strony no te doświadczenia z JTT, gdzie ja praktycznie zbudowałem od zera do 100 milionów dolarów biznes bez udziału inwestorów zewnętrznych, tak jakby organiczny rozwój, gdzie była i produkcja, i dystrybucja, i rynki międzynarodowe, i sieć franczyzowa, no to były takie ciekawe doświadczenia menedżerskie. Myśmy tam większość takich, że tak powiem, przełomowych problemów dla rozwoju spółek przeżyli w tym JTT. No i to wydawało się, że to będzie taka bariera. Znaczy barierą będzie kapitał i barierą będzie właśnie taki jakby skalowanie tego biznesu poprzez rozwiązywanie problemów rozwoju. Nie? Więc wydawało się takim ciekawym, logicznym wyborem. No i też potwierdzały to przykłady, bo ja spotkałem się w 96-97 roku. Miałem okazję poznać Patryka McGoverna, to był szef IDG. On założył dzisiaj chyba największy fundusz venture capital na świecie, to jest IDG Ventures, czy chińskie, które już tam oczywiście
utracił kontrolę i tak dalej, ale to stało, z tego wyrosł jeden z największych, jak nie największy fundusz venture capital na świecie. No i też poznałem Matsushita Sana fundera SoftBanku, który wtedy był super successful, tak? On dalej jest super Przez successful. chwilę był najbogatszym człowiekiem Tak, świata. przez 2 tygodnie był najbogatszym człowiekiem świata. Więc tak, to jego jest naprawdę ciekawa historia. I też to tak jakby potwierdzało, że jakby jest ciekawe opportunity związane z tymi spółkami technologicznymi. Zresztą ja generalnie jestem od zawsze związany jakby z technologią, czy z digitalizacją, czy informatyką, bo kiedyś programowałem, potem jakby ten rozwój OTT, więc zawsze się czułem jakby dobrze w tym obszarze. Gdy zestawiasz ze sobą zarządzanie funduszem venture i zarządzanie funduszem private equity, jaki wachlarz kompetencji jest potrzebny w jednej i w drugiej dziedzinie? Private equity jest bardziej taki operator, właściciel firmy, tak? Czyli jakby ma kontrolę, ponosi jakby tą główną odpowiedzialność za rozwój firmy, więc to są takie kompetencje według mnie budowania wartości, tak? Znaczy naszym zdaniem MCA, my nie robimy zysku na kupnie czy na sprzedaży, to jest przypadek czasami i można na tym zarobić lub stracić. My robimy zysk na zarządzaniu spółką portfoliową, czy na jej transformacji od momentu zakupu do momentu sprzedaży, tak? I to jest tam wiele obszarów, czyli to jest taka kompetencja z obszaru general management, strategic consulting, tak? To jest ten skill set, tak? I to jest taki jakby umiejętność operowania często dużo spółką portfolową. To jest wiele operacji. Jeżeli chodzi o venture capital, to jest bardziej, mi się wydaje, taki trochę broker, nie? Bo to jest, tych funduszy venture capital na inwestycji jest dużo, tak? I jakby chyba takim głównym priorytetem funduszu venture capital to jest wybranie właściwej inwestycji, gorący podmiot, który jakby jest w trendzie szybkiego wzrostu i też taka jest percepcja otoczenia i potem jakby identyfikacja kolejnych inwestorów, którzy będą napędzali ten wzrost i przesuwali tą wartość do góry. Plus pewien mentoring, który taki fundusz może udzielać funderowi czy kadrze zarządzającej, ale to jest mentoring, bo jakby fundusz venture capital nie ma zdolności egzekucji, musiałby przekonać iluś tam podmiotów, ale z reguły te fundusze też nie mają kontroli, funderzy mają kontrolę, więc troszeczkę jest to jakby inna kompetencja, więc dla mnie to jest bliżej właśnie takiego bankiera troszeczkę inwestycyjnego, czyli takiego troszeczkę jakby inny skill set niż w przypadku private equity. A czy, skupiając się już na inwestycjach w obszarze private equity, jest jakiś zbiór cech w przedsiębiorcach, od których kupujecie biznesy, albo w spółkach, w które inwestujecie, które zawsze muszą się pojawić, żebyście się zdecydowali na inwestycje? Zależy od branży, tak? No bo jakby my głównie robimy software as a service i robimy inwestycje w obszarze handlu internetowego, więc jakby w handlu internetowym to generalnie jest bardzo silny operator, tak? I to, czyli taka osoba, która jest w stanie jakby dobrze koordynować, zarządzać jakby tymi wszystkimi kluczowymi obszarami funkcjonalnymi, czyli chyba taka zdolność do efektywnego zarządzania operacyjnego. No, mniej informatyk, mniej, nie wiem, czysto marketingowiec i tak dalej. Jeżeli chodzi o spółki SaaS-owe, no to dominują funderzy technologiczni. To są po prostu programiści, którzy zbudowali bardzo dobre produkty. Przeistoczyli się w przedsiębiorców. To się wyskalowało dzięki ich ciężkiej pracy, ale przede wszystkim dzięki jakości tego produktu i szansie rynkowej. I z reguły te firmy cechują się bardzo silną stroną produktową i relatywnie słabą stroną komercyjną czy operacyjną, tak? I tutaj jakby i to jest bariera, to zresztą nawet w Microsoftie ta bariera była, tak? To znaczy jakby Bill Gates, czy tam jakby też w pewnym sensie zmiany kadrowe, które następowały w Microsoftie, były w jakimś stopniu jakby związane z potrzebą profesjonalizacji obszarów marketingowych czy operacyjnych firmy, więc to jest typowa chyba taka cecha firm software'owych czy dzisiaj SaaS-owych, nie? Także to są takie dwie sytuacje. No, ja tylko mogę z dumą powiedzieć, że w tych 5 transakcjach, no to często myśmy przejmowali kontrolę, znaczy faktycznie kontrolę, ale funderzy zostają z nami na 49%, na 33%, czyli oni jakby oddają kontrolę nad swoim majątkiem, gdzie de facto mieli 100% kontroli, tak, pełną kontrolę mieli, oddają funduszowi w postaci MCI, jakby wierząc, że za 5 lat nie zmarnuje, pomnoży. Ta firma. Znaczy to jakby osobiście mam olbrzymią satysfakcję,
że tak powiem, mamy takie postrzeganie, że jednak budzimy to zaufanie po prostu poprzez nasz track record, wiele lat funkcjonowania na rynku, że po prostu no, nie tworzymy takiej percepcji ryzyka, że zmarnujemy tą wartość, tak? To jest... A jakbyś miał krótko wyjaśnić, jaka jest największa wartość dodana, jaką oferuje MCI? Znaczy pewnie znaczy największą wartość dodana jest nasz track record, czyli jakby to, co żeśmy historycznie dokonali i że potrafiliśmy w wielu tych sytuacjach zbudować wartość, Czyli znaleźć dużo optymalne widzieliście, wiecie jak tak, to się robi. ale w praktyce to się przekłada znowu na ileś tam obszarów, nie? Ja sobie tutaj wynotowałem te obszary, więc to jest na pewno profesjonalizacja zarządzania firmą i takie jakby best practice sharing, nie? Czyli jakby staramy się poprzez te doświadczenia, które widzieliśmy na wielu rynkach, osoby, które mamy, czy w naszej Radzie Nadzorczej, czy w Radzie Doradczej, czy w zespole inwestycyjnym, czy w naszym networku, po prostu jakby dostarczyć takie najlepsze doświadczenia i rozwiązania po prostu. To jest szczególnie ważne. Na przykład w tej chwili coraz bardzo dużej ilości spółek mamy tak zwane cross-borderowe tematy i to było wiele lat nauki. Na przykład 3 razy, że próbowaliśmy robić ekspansję w Stanach Zjednoczonych i wiemy, czym to się kończyło, jak drogo to kosztowało, jakie wyniki przynosiło, nie? Więc jest taki guideline, że Czyli tak powiem, lepiej łyżeczką, a nie tak, łyżką, tak? tak, Ten jakby, cross-border robić. jakby rozumienie konkurencyjności poszczególnych różnic kulturowych, nie? To jest jakby wiele takich jakby best practice, know-how i takich jakby elementów związanych z profesjonalizacją firmy. Wzmacnianie kadry zarządzającej to jest też ważny element, bo często do takiej wysokiej jakości kadra menedżerska ona się boi firm funderskich, tak, czy firm właścicielskich. Nie? Szczególnie tutaj w Europie Centralnej i Wschodniej często jest dużo takich negatywnych przykładów jakby braku zbudowania właśnie stabilnej relacji pomiędzy jakby profesjonalnymi menedżerami a właścicielami firm. I tutaj jakby nasz track record i narzędzia typu właśnie ESOP, MIPS, one bardzo pomagają w budowaniu takiej kadry. Mamy bardzo głęboki track record transferów właśnie takich znanych osób z dużych, średnich przedsiębiorstw profesjonalnych właśnie na rynek tych wzrostowych spółek, gdzie one się odnalazły, zarabiają z nami na kolejnych projektach inwestycyjnych. To jest bardzo ważny element, bo to jakby sama wiedza i wizja nie wystarczy, ją trzeba przetworzyć przez bardzo jakościową kadrę i często jakby to jest największy deficyt jakby w takich wzrostowych biznesach, tak, jakby profesjonalizacja kadry. Ja w JTT chyba 2 czy 3 razy przechodziłem przez takie etapy jakby transformacji kadry z kolegami, z którymi startowaliśmy, kiedy firma miała $50 milionów sprzedaży, kiedy firma zaczęła mieć $100 milionów sprzedaży i to nie jest prosty proces, nie? To jest bardzo ważny element. Trzecim elementem jest zarządzanie to taką sukcesją founderską czy menedżerską. To też nie jest łatwe, więc myślę, że tutaj szczególnie w tych takich projektach, gdzie występuje ta sukcesja founderska, no to jest jakiś tam dosyć unikalny know-how, który myśmy zdobyli, pewnie inne fundusze też musiały zdobyć. Rozwój międzynarodowy, no to zdecydowanie jest coraz więcej tych spółek staje się w tej chwili spółkami europejskimi lub co najmniej regionalnymi, tak? Czy jak patrzymy na tą listę nawet tych największych spółek technologicznych polskich, praktycznie wszystkie są międzynarodowe już, tak? One są międzynarodowe w 20% czy tam w 80% i są. I to jest, i widać na przykładzie niektórych z nich, jak ważne są kompetencje ekspansji międzynarodowej. To nie jest takie proste, czy organiczne, czy poprzez fuzję przyjęcia. Fuzje przyjęcia to jest też taki bardzo duży element dla funduszy private equity. To jakby z reguły to jest proces, który jest realizowany chyba w takim najbardziej zsynchronizowanym sposób z właścicielem, jaki jest fundusz private equity, bo jednak my mamy dużo takiego know-how funkcjonalnego w obszarze sorsowania leadów, add-onów, jakby negocjowania, due diligence, strukturyzowania i tak dalej, więc jakby w zasadzie to jest taki czysty model, gdzie się bardzo dużo outsourcuje do funduszu, a jakby kluczowym elementem dla kadry zarządzającej jest opracowanie właściwego planu integracji i jakby sprawne zrealizowanie tego planu. Tak? Tego fundusz nie powinien robić. Business development w takich obszarach, w których spółka sobie nie radzi, to też widzieliśmy często i to też jest taka, po prostu czasami fundusz może jakby dostać pewne informacje, czy wejść w pewne relacje łatwiej niż spółka portfelowa.
No i na końcu, a może na początku, no to jakby optymalna strategia wyjścia z Exit. inwestycji, tak. Czyli jakby pewnie widzimy wiele kanałów exitowych, jakby potrafimy sobie wyobrazić też, jakie potencjalne exity mogą zaistnieć dla danego aktywa w przyszłości. To też jest taka, myślę, duża cecha, która musi cechować fundusz private equity i przez to też jakby jeszcze bardziej zoptymalizować wartość tej spółki również dla naszego partnera, dla przedsiębiorcy, który nam jakby sprzedał część firmy, ale dalej pozostaje tam udziałowcem. MCI Capital to jedyny fundusz private equity obecny na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zastanawiam się, więcej korzyści czy więcej minusów macie z tej obecności na GBP? Znaczy, jakby ja to o to często pytany, no pewnie gdybyśmy widzieli więcej minusów, no to byśmy przestali być notowani na giełdzie, więc jakby uważamy, że to jest jakby trwały element naszego modelu biznesowego. MCI jak wchodziło na giełdę, miało przed IPO myśmy mieli 10 milionów kapitałów własnych, tak? Teraz mamy 2 miliardy, no i tutaj jakby nie, że MCI pozyskało to przez giełdę, bo myśmy finalnie, można powiedzieć, więcej wypłacili, czyli 20 razy więcej żeśmy wypłacili inwestorom w formie buybacku czy w formie dywidendy, niż żeśmy zebrali z giełdy, ale myślę, że giełda była takim super dla nas ringiem, który nas motywował do takiej efektywności. Na pewno nam pomaga w używaniu jakby takich komplementarnych instrumentów, to znaczy to są takie rzeczy jak NAV Finance czy facilities koinwestycyjne. MCI oprócz 2 miliardów kapitałów własnych obecnie, czy ponad 2, ma około miliarda właśnie takiego dodatkowego finansowania w modelu NAV Finance i w modelu koinwestycyjnym, tak? I to pewnie transparencja, która giełda na nas wymusza i jakby też zaufanie, to powoduje to, że to jest dużo łatwiejsze, tak, niż gdybyśmy byli podmiotem czysto prywatnym. To jest bardziej dyskusja według mnie, czy chce się być evergreenowym funduszem, czy chce się być commitmentowym funduszem, tak. No i szczególnie w obecnych czasach evergreenowy fundusz to jest bardzo duża przewaga, tak, to znaczy to jest rynek, gdzie dzisiaj się ciężko zbiera fundusze commitmentowe. Dużo inwestorów instytucjonalnych jakby rezygnuje z regionu ze względu na różnego rodzaju ryzyka. Statystyki za 2023 rok były upiorne. Tak, więc jakby ten model evergreenowy w tej chwili, no można powiedzieć, że jest bardzo popularny. Ja osobiście uważam, że miks jest pewnie najlepszy i to widzimy, że te fundusze typu właśnie bo teraz też prawie no, duża część, jak nie większość czołówki światowej private equity też jest notowana na giełdach, nie? Więc jakby oni mają tak zwany miks tego modelu, czyli mają i fundusze commitmentowe, które są częściowo finansowane z ich bilansu, jak również direct inwestycje bilansowe. To pewnie jest taki najbardziej optymalny model. Myśmy w pewnych momentach z niego korzystali. Myśmy też mieli fundusze commitmentowe, natomiast zawsze u nas przeważał ten model funduszu evergreenowego, tak? To znaczy, czyli finansowanie w 100% z własnego bilansu, tak? No ale to jest jakby ta sytuacja. Więc reasumując, no, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedynym funduszem private equity notowanym na giełdzie. To też jest ciekawy produkt, no bo MCI wzrosło tam po pęknięciu banki internetowej myśmy mieli tam notowania po 30 groszy, w tej chwili mamy 26 zł, czyli teoretycznie 20 lat dostarczyliśmy 100 razy pieniądze. NAV nam przyrósł w tym czasie, tam 40-krotnie nam NAV na akcję wzrósł. W tej chwili płacimy chyba 5% dywidend yield albo 6% dywidend yield w stosunku do market capu i to też jest taka formuła wzięcia ekspozycji na private equity, które performuje, no bo jednak mamy 25 lat historii, widzimy jakie mamy wyniki, z dyskontem 30-40% do wartości tego portfela i też ekspozycji płynnej, tak, no bo też nie musimy czekać na to, kiedy te wszystkie aktywa jakby zostaną sprzedane i jakby pojawi się płynność, a to często jest 10 lat, tylko po prostu możemy też w dowolnym momencie poprzez giełdę wyjść z tej ekspozycji. Także my wierzymy w ten model. Mankamentem jakimś jest to, że pewnie jesteśmy jedynym funduszem private equity w Polsce, no to Gorsze zrozumienie tego nie modelu. jesteśmy w centrum uwagi, to znaczy w tej chwili pewnie mamy z 2-3 analityków, czy 2-3 biura maklerskie, które się nad nami pochylają, no pewnie byłoby lepiej, gdyby było 10, tak? No i to jakby różnica jest taka, że w Sztokholmie, czy w Frankfurcie, czy w Londynie, czy w Amsterdamie takich funduszy notowanych na giełdzie jest pewnie 5-10, tak? No, u nas jest 1, tak. Zrobiliście dużo inwestycji venture'owych, dużo inwestycji private equity. Z których jesteś najbardziej zadowolony?
Znaczy, jakby wynikowo dla nas inwestycje private equity były takim akceleratorem wzrostu, bo myśmy do 2008 roku głównie robili inwestycje venture capital, czy praktycznie robili inwestycje venture capital. Tam się pojawiały takie micro private equity deal, ale powiedzmy to może 1-2 to były, no i te stopy zwrotu były ok, ale one były niskie, tak? I jednak była duża taka wpadkowość tego portfela, to znaczy jakby dystrybucja ryzyka na portfelu venture capital wygląda dużo gorzej niż dystrybucja ryzyka na portfelu private equity. Także private equity był takim naszym akceleratorem. Private equity technologiczny czy digitalowy, bo my żeśmy w zasadzie robili 90% czy ponad 90% transakcji jakby w tej strategii. Także oczywiście jesteśmy z tego bardziej zadowoleni. I które konkretnie spółki najlepiej wam wypaliły? Tu różne kryteria można stosować, czy to jest kwotowo największy zysk na inwestycji, czy to jest największy cash on cash, czy to jest największa IRR, nie? Czy to jest jakby największa satysfakcja. To też ważny parametr. Też można mieć w sensie jakby, że udało się jakby niesamowitą rzecz zrobić, nie zawsze się to uda optymalnie zmonetyzować, bo na przykład wychodzi się w złym cyklu, nie? Ale tak jakby no, na pewno Netrisk to jest taki przykład spółki, z której jesteśmy bardzo dumni. Ona prawdopodobnie zakończy się też największym jednostkowym zyskiem funduszu na inwestycji. IAI to taka kolejna, to jest w naszym obecnym portfelu spółka, która jest duża, ciekawa, też może mieć i rekordowo kwotę zysku dla nas i też jakby bardzo ciekawy taki case budowania wartości. Historycznie takim pierwszym bardzo udanym dla nas buyoutem była Invia, to był Czeski biznes. z którego żeśmy zrobili takiego regionalnego czempiona w drodze konsolidacji rynku i to też było na łącznie chyba 7 razy pieniądze, inwestycja taka generalnie już dla private equity 7 razy pieniądze na inwestycje to jest dobry zwrot. Ostatnio wyjątkowo głośno o Sky było z uwagi Tak, na przejęcie najstarszej marki turystycznej na świecie. Tak, Sky ma bardzo ciekawe, Sky ma bardzo ciekawą strategię, bo on jakby wywodzi się z OTA, OTA to jest sprzedawca biletów lotniczych w internecie, czyli zbudował taką bardzo efektywną maszynkę, która w kilkudziesięciu krajach w regionie, w Europie i też jakby w Ameryce sprzedaje bilety lotnicze i teraz wchodzi bardzo aktywnie w rynek dynamicznej turoperatorki, czyli staje się takim agentem turystycznym, ale działającym w takim modelu lekkim, czyli łączy nieskończoną bazę danych hoteli, linii lotniczych i licencji turystycznej, tak? Czyli to jest taki duży dysruptor dla klasycznego modelu turystycznego typu TUI, TACA i tak dalej. I tutaj jakby oczywiście ważnym krokiem jest przyjęcie Thomasa Cooka, czyli najstarszej marki turystycznej świata. Oni mieli ponad 100 milionów funtów sprzedaży turystyki w modelu cyfrowym właśnie w Wielkiej Brytanii, ale też bardzo głębokie doświadczenia i bardzo silnie rozpoznawalna marka. Także liczymy, że to zbustuje. No dzisiaj już 25% obrotu i Skya to jest właśnie ten VTO. No i wygląda, że to idzie dobrze. To znaczy udało się już zmigrować platformę technologiczną. Thomas Cook działa już na platformie informatycznej i Skya. Więc rzeczywiście PMI, co jest zawsze najważniejsze w przejęciach, jakby wydaje się, że idzie zgodnie z planem. To na drugą nogę, które inwestycje PE były dla was najtrudniejsze? Na pewno pierwsza była takim trudnym doświadczeniem. Znaczy, póki co odpukać, PE było bardzo takim, znaczy my nie mieliśmy większych wpadek w PE, tak? Znaczy, my zawsze mówimy, że naszą najgorszą cash on cash inwestycją w PE była próba public to private na Neti, skończyła się na 13% IRR-u i żeśmy szybko wyszli i to nie jest zły wynik, nie? Ale to znaczy... Tylko to była krótka historia. Była krótka historia, tak. A ta pierwsza inwestycja Natomiast to ABC Data. Tak, ABC Data była 2 razy pieniądze. Finalnie po 8 latach czy 9 latach, no to był taki dla nas nauka takiego leverage buyout, no bo to była pierwsza taka właśnie transakcja, 58 milionów euro. Dużo takich negatywnych różnych niespodzianek i na zakupie, i na portfolio management, i na exicie. Myślę, że takie też doświadczenie, żeby po prostu bardzo uważać na biznesy niskomarżowe, tak? I biznesy z takim ograniczonym spektrum możliwości exitowych, nie? Wyjść. Znaczy jakby jest bardzo mało podmiotów, które są gotowe kupować dystrybutorów, bo to się ciężko integruje. Jest wysoka konkurencja w branży
Więc to były nas takie, no powiedziałbym, nakłady pracy versus zwrot nieadekwatne. Znaczy myśmy bardzo dużo jakby pracowali, bo to im cięższa inwestycja, tym więcej po prostu osób, więcej energii jakby funduszu idzie na budowę wartości takiej spółki. No, także to było takie no, grey hairs, można powiedzieć dla nas. No ale udało się finalnie, 2 razy pieniądze na inwestycji, to nie jest zły wynik, nie? O co gracie w MCI? Ty sobie myślisz o swojej firmie za 5, za 10 lat, to co widzisz? Myślę, że przede wszystkim jakby chcemy się dalej skalować. Znaczy, dzisiaj jesteśmy na poziomie 600-700 milionów euro takiego evergreen capacity. Chcielibyśmy na pewno przekroczyć ten miliard, tę magiczną barierę miliarda euro. Tutaj jakby wielkości funduszu. Będąc takim liderem technologicznym czy digitalowym tutaj w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, tworzyć sobie opcję stania się paneuropejskim graczem w obszarze inwestycji technologicznych czy inwestycji cyfrowych. Oczywiście to jeszcze długa droga, bo ten rynek europejski jest bardzo konkurencyjny i plusem Europy Centralnej i Wschodniej jest relatywnie niska konkurencja w sektorze private equity, tak, versus Europa Zachodnia, więc jakby tu trzeba z pokorą jakby do takiego pomysłu podchodzić. Także to są chyba takie priorytety. No i oczywiście jakby chcemy robić jak najlepsze inwestycje. Mamy bardzo ciekawy model. Dzisiaj jako jedyny fundusz na rynku oferujemy tak zwane co-investment carry, czyli zespoły zarządzające nie mają carry funduszowego, czyli jakby z całego portfela funduszu, tylko jakby mają carry na poszczególnych inwestycjach. To jest model, który z sukcesem zaimplementował CVC swego czasu. CVC znamy, bo to jest najbardziej aktywny large capowy fundusz tutaj w regionie Central Eastern Europe, więc myślę, że to też potwierdza, że to jest dobry kierunek. I to chyba jest takie nasze, to trzeba spokojnie też podchodzić do private equity, że marzenia marzeniami, to po prostu trzeba cały czas dostarczać. Rzeczywistość jest najlepszym Tak, weryfikatorem. rzeczywistość jest tak najlepszym weryfikatorem, więc jakby myślę, że utrzymanie historycznej dynamiki wzrostu, myśmy tam rośli przeciętnie 15-20% rok do roku, to jest dla nas dobry cel. Myślę, że nie mamy jakby dużych potrzeb, jeżeli chodzi o modyfikację strategii. My troszeczkę ją rozszerzamy, chcemy więcej robić healthcare'u teraz, takiego może bardziej technologicznego, ale generalnie jakby wychodzi troszeczkę w takie obszary bardziej tradycyjnych przedsiębiorstw, które można silnie wspierać jakby elementami technologii. Też sądzimy, że rynek się będzie dalej rozwijał. To znaczy, że wpływ AI będzie bardzo dobry dla rozwoju spółek cyfrowych, spółek technologicznych, że tak jak software zjadał świat, no to AI będzie zjadał świat, czyli będzie coraz większa potrzeba tej cyfryzacji w przedsiębiorstwach, w życiu u konsumenta, więc będzie coraz więcej modeli biznesowych jakby realizujących tę cyfryzację. Też wydaje się, że poprawia się mocno jakość podmiotów w regionie Central Eastern Europe i to takich globalnych, znaczy wychodzących na świat i na region, to też będzie sprzyjało temu, że bo Central Eastern Europe dzisiaj jest mniejsze relatywnie, jeżeli patrzymy na wielkość GDP czy wielkość populacji w kontekście jakby rynku private equity, to do rynku Europy Zachodniej. No, w naszym sektorze jest około 20 transakcji w skali roku, tak? Tutaj w całym regionie CE, no to powiedzmy w Niemczech to jest co najmniej 2-3 razy więcej, tak? Więc to jest pewnie coś, co pozwala wierzyć w to, że ten rynek będzie rósł być może szybciej nawet niż my będziemy rośli. No, to jest... A nie ma w was pokusy, żeby na przykład zostać pierwszym AI-owym funduszem w regionie? Czy my na pewno głęboko jakby analizujemy AI. Jesteśmy wspólnie z Bainem tutaj współautorem takiego raportu corocznego wydawanego o najciekawszych spółkach AI-owych. Polecam, ciekawa lektura. Tam mamy 3 kategorie: praktycy, promotorzy i spółki infrastrukturalne AI-owe. Natomiast na ten moment AI jako to jest pewna cecha biznesu, w który się inwestuje, to jakby nie można powiedzieć,
inwestuje w AI tak jak można było powiedzieć, że inwestuje w internet, bo nie ma Czy na razie jeszcze inwestorzy venture capital są zainteresowani czysto AI-owymi spółkami? To jeszcze nie jest private czystych equity. modeli, tak, nie ma czystych, znaczy, ale to się kiedyś stało, kiedyś to rzeczywiście coś takiego się stało z internetem, bo między 95 a 2005 nie było private equity w digitalu. To taka prawda jest, no bo nie było cash flowów, nie było leverage i tak dalej, więc może tak być rzeczywiście, że te czyste modele AI-owe, one się przesuną do miejsca, gdzie pojawi się cash flow i dwa, spadną multiply na tyle, że stanie się to realną inwestycją dla private equity. To jakby tego nie można wykluczać. Hipotetycznie tak się to powinno wydarzyć. No, czy to się wydarzy, no to zobaczymy. Na pewno to jest trwały element. To nie jest Bitcoin czy coś, co jest jakby łudą. To jest w tej chwili trwała cecha, na którą należy patrzeć. Trzeba patrzeć też na ryzyka związane z AI-em. Pamiętam, myśmy w zeszłym roku analizowali taką sporą inwestycję, gdzie właśnie ten AI nas wystraszył, w sensie uważaliśmy, że on jakby zabije ten model biznesowy albo strasznie go ograniczy, więc to jest taki dosyć w tej chwili już ważny element. Tak jak kiedyś był internet też, nie? Takim ważnym elementem in plus albo in minus, jeżeli chodzi o firmy. Jedno jest pewne, będzie ciekawie. No tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Tomasz Czechowicz, twórca MCI Capital, a ja zapraszam do oglądania i słuchania innych odcinków podcastu PSIK Private Equity o budowaniu wartości.